Cześć, pogoda nam nie pomaga, ale witam Was serdecznie po raz drugi z Łodzi. Postaramy się ustalić dzisiaj, jak roboty pomagają pracownikom w Urzędzie Miasta Łodzi. Jeżeli Łódź, to energia. Jeżeli energia, to bez wątpienia miejsce, z którego dzisiaj nagrywamy nasz drugi odcinek z Łodzi, czyli Centrum Nauki i Techniki EC1. Bo ten odcinek będzie wyjątkowo energetyczny. Czy myśliście kiedyś, jak to jest zarządzać całym światem z jednego miejsca? Bez wątpienia tutaj w EC1 w nastawni będziecie mieli tego namiastkę. Czy wiecie, że roboty są już w polskich urzędach? Nie tylko, że usprawniają pracę, zastępują urzędników, ale cały czas się uczą, pracują świetnie z dokumentami wordowymi. Potrafią sumować, pracować również z arkuszami Excelowymi, obsługują maile i kontaktują się z systemami jak CRM, jak ERP. To wszystko po to, ażeby praca oraz proces w urzędzie był szybszy, sprawniejszy, efektywniejszy. I takie właśnie roboty tworzą pracownicy Urzędu Miasta w Łodzi. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze, dyrektorze, prezesie. Dziękuję bardzo i też dziękuję bardzo za propozycję wyjścia w ogóle z urzędu, no bo też chodzi nam, żeby z tych urzędów wychodzić. Panie prezydencie, po co wam w Łodzi innowacje? Ja tu jestem już drugi raz, dzisiaj nie obejrzę, pojawiają się jakieś innowacje. Po co wam to w ogóle? To jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo trzeba zacząć odpowiedź od niego na zdefiniowanie tego, czym jest innowacja. Innowacja czy innowacyjność to jest takie pojęcie, które jest wszędzie. Gdziekolwiek nie pójdziemy, na jakąkolwiek konferencję, spotkanie, wszyscy chcą być innowacyjni, chcą mieć swoją Dolinę Krzemową, ale fakt jest taki, że Dolina Krzemowa jest jedna, a innowacyjność jest pojęciem, które moim zdaniem zdewaluowano jego nadużywaniem. Natomiast tym, co moim zdaniem warto powiedzieć, jest to, że innowacje mogą mieć różny charakter. Jako innowacje ja uznaję coś, co ułatwia życie, poprawia jakiś proces, poprawia jakiś rodzaj działalności i czyni ją prostszą. I moim zdaniem to niekoniecznie musi być coś o charakterze technologicznym. No ale wy z punktu widzenia miejsca w ogóle, śmiało mogę też zaryzykować taką tezę, że wy trochę taką doliną programistyczno-software'ową jesteście jednak, rzesza firm software'owych dookoła Łodzi, ale również wasze niektóre produkty, które u siebie wdrażacie, czyli trochę tą doliną jesteście. Jesteśmy miastem, które naprawdę przyzwoicie na tym odcinku technologicznym sobie radzi, a Łódź jako miasto, które ma potężny potencjał akademicki, około 80 000 studentów, Politechnikę, UMED, które na tych odcinkach technologicznych są bardzo wysoko notowane, Uniwerek, który ma niesamowitą historię i wielu bardzo zacnych absolwentów i wiele bardzo zacnych absolwentek, więc jest naprawdę na czym budować. I dorobek łódzkich firm, dorobek łódzkich naukowców zdecydowanie lepiej o tym świadczy niż moje słowa. Poproszę jeden dobry przykład technologicznej innowacji, którą wdrożyliście w swoim mieście. I moim zdaniem takim dość spektakularnym i bardzo ciekawym przykładem innowacji wewnątrz urzędu jest robotyzacja części procesów. I co ciekawe, ta robotyzacja, w ogóle stworzenie tego robota, zaprogramowanie go i wprawienie go w ruch jest autorem samego miejskiego zespołu do spraw Smart City. Czyli śmiało mogę powiedzieć, że zatrudniliście roboty w mieście. No nawet można powiedzieć, że nawet nie tyle, że je zatrudniliśmy, ale żeby być super precyzyjnym, to wręcz je tutaj stworzono. Dziękuję bardzo. Dzięki. Robot w urzędzie, RPA, czyli Robotic Process Automation. Jak skutecznie ułatwić pracę, jak poradzić sobie z tysiącami dokumentów, jak wyeliminować nieefektywność i bez wątpienia poprawić życie urzędników.
To wszystko udało się rękoma pracowników Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Łodzi wdrożyć oraz z sukcesem utrzymywać. Piotrze, czy ten robot u Was jest członkiem Waszego zespołu? Bo on chyba ma login oraz ma swoje konto, tak? Tak, robot jest członkiem naszego zespołu. Traktujemy go generalnie jak pracownika. Ma swój login, ma swoje hasło i ma swoje uprawnienia do systemu. A jak go tworzysz? No to już zobaczmy. Tworzymy go mówimy o Vizlinku, czyli o systemie low-codowym i tworzymy go w bardzo prosty sposób. Każdy robot składa się możemy stworzyć z sekwencji. W sekwencjach wkładamy aktywności, które wykorzystujemy i to kilka takich przykładowych aktywności, które najczęściej są używane. Jest to aktywność związana z Excelem, czyli otwieranie Excela, zamykanie Excela, pobieranie danych do Excela, ewentualnie wpisywanie danych Excelu. To jest główna czynność, z której zazwyczaj się korzysta, bo Excel jest najbardziej popularnym systemem. Następne elementy to jest sprawdzanie istnienia pliku, kopiowanie pliku, wszystkie te czynności, które możemy wykonać ręcznie. Robot jak najbardziej wykona tutaj poprzez te aktywności, które możemy sobie w zwyczajny sposób przeciągać z lewej strony na prawą i wrzucać na ekran. Vizlink generalnie potrafi zrobić wszystko to, co zrobiłby człowiek, tylko potrafi to zrobić szybciej i bez błędów. Macie tych robotów stworzonych u Was w urzędzie kilka. Czy mógłbyś nam pokazać, jak on w ogóle działa? Co to znaczy działający robot w urzędzie? Oczywiście, możemy tutaj zerknąć na ekran. Tutaj mamy robota działającego w Wydziale Podatkowym. Wystarczy, że go uruchomimy i będziemy za chwilkę widzieć to, co on tutaj robi na ekranie. Czyli działa sobie w tle tak naprawdę jak normalny użytkownik. Jak loguje się... No, wszędzie, gdzie musicie się zalogować, tak jak już wspomnieliśmy, ma swój login, swoje hasło. I działa tak jak, no tutaj widzimy. Tutaj akurat mamy moment, gdzie robot wykorzystuje Visual Basica, tak? Czyli łączy sobie poszczególne Excele. Tak, i widzimy w jaki sposób on to robi. Robi to zdecydowanie szybciej i bezbłędnie. Tak? Wojtku, roboty w urzędach w polskich miastach nie są standardem. Po co w ogóle wdrożyliście roboty w Łodzi? Roboty są niezbędne do pracy, ponieważ w każdym urzędzie, w każdym organizacji tak naprawdę jest wiele czynności, które się powtarzają. Są po prostu konieczne do wykonania, ale one są monotonne, nudne i zabierają mnóstwo czasu. W tym czasie ten pracownik jest zaangażowany w tą pracę, a nie może czegoś poświęcić tej czasu na coś innego. Dlatego możliwość stworzenia czegoś, co naśladuje pracę pracownika, tą szczególnie właśnie monotonną, jest bardzo przydatne. Miałem taką nadzieję, że u Was trochę odczaruje te roboty, no bo RPA to takie roboty, ale to jest oprogramowanie. Ale Wasze roboty, które sami tworzycie, działają w kilku obszarach miasta, tak? Dokładnie. I to jest, myślę, kluczem jest to, że te roboty sami tworzymy, sami je projektujemy i to jest nasza największa, myślę, siła. Dlatego, że nikt tak dobrze nie zna organizacji jak my sami, bo tworząc robota, odtwarzamy pracę człowieka. Ale jednocześnie, kiedy tworzymy tą pracę, nie chcemy odtwarzać tego dokładnie, co jest, tylko od razu zoptymalizować. I tu żadna pomoc z zewnątrz nie jest tak efektywna, jeśli zaangażujemy się w pełni poprzez osoby, które pracują w naszej organizacji. Ale patrząc na branżę informatyczną, my kochamy jednak te KPI, czyli te wskaźniki. Jakbyś miał tak zwymiarować, jaki to jest uzysk w ogóle z punktu widzenia takiej oszczędności, takiej monotonnej pracy pracowników w Urzędzie Miasta Łodzi? Gdybym tak spojrzał na wszystko razem, na te wszystkie roboty, które do tej pory wyprodukowaliśmy, myślę, że to by była praca na poziomie 3 etatów w skali całego miasta. Jest to już dużo, bo koszt pracy robota jest nieporównywalnie mniejszy niż 3 kolejnych etatów. Ale tutaj kluczem jest to, że te osoby, które w tej chwili do tej pory to wykonywały, zajmują się teraz czymś bardziej efektywnym, co przynosi, analitycznie mogą pracować, zająć się czynnościami, o których do tej pory nie było czasu. A w jakich obszarach wdrożyliście Wasze roboty? Jest to na razie kilka obszarów, od których zaczęliśmy. Najwięcej w tej chwili robotów, bo kilka tych robotów pracuje w obszarze podatkowym, gdzie tak naprawdę te roboty sprawdzają dane i tak naprawdę przygotowują upomnienia różnego typu dla naszych mieszkańców. Ale jest też obszar płac. Tam generowane są listy płac, które są wpisywane w system obiegu dokumentów. Jest również obszar edukacji, gdzie dane, które dotyczą różnych zestawień, są generowane. Robot jest sala ze wszystkich szkół
i placówek edukacyjnych. Jest też, wykorzystujemy też roboty do prac wewnętrznych w Wydziale Informatyki, gdzie nasze czynności administracyjne często, żeby zautomatyzować, wykorzystujemy sobie roboty, to piszemy dla samych siebie po prostu. Odwiedziłem Departament Finansów Publicznych, ażeby dowiedzieć się, jak działają roboty i co mówią ich użytkownicy. Dzień dobry, Pani Karino. Dzień dobry. Gdzie dokładnie trafiłem? Do Wydziału Podatkowego Urzędu Miasta Łodzi, a konkretnie do oddziału wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego. Strasznie długa ta nazwa. Pani Karino, a jak z Pani punktu widzenia, jaki benefit, jakie korzyści macie z tego, że używacie robotów? Bardzo duże. W naszym oddziale pracuje kilka takich robotów. Jeden z nich zajmuje się generowaniem etykiet wysyłkowych, które są niezbędne do wysłania każdej decyzji podatkowej. Dzięki temu pracownicy ten czas, który musieliby poświęcić na zarejestrowanie takiej etykiety, mogą poświęcić na pracę bardziej merytoryczną. Dziękuję bardzo. Ja również. I nie przeszkadzam. Do widzenia. Do widzenia. Nasza druga wizyta w Łodzi dobiega końca. Mam nadzieję, że odczarowaliśmy dla Was tematykę RPA, Robotic Process Automation, czyli robotów oprogramowania, które zostały wdrożone w mieście Łodzi, które odciążają pracowników od żmudnej pracy głównie z dokumentami. Ja zachęcam Was do komentarzy, do lajkowania oraz do dzielenia się tą informacją, bo uważam, że w wielu polskich samorządach jest miejsce dokładnie na RPA. Pozdrawiam Was serdecznie.